Był to największy trakt handlowy Europy. Wisłę musimy umieć czytać. Opływała za wodę. Przybiliśmy do tej niebieskiej wstęgi i będziemy się nią widzieć w głąbie jej historii. Oraz opowiadać o ludziach, którzy łączyli z nią swój żywot. Cześć, tu Ania, I Łukasz. czyli polskie szlaki na szlaku Wisły. Współcześnie Wisła jest głównie bohaterką podręczników szkolnych, lecz kiedyś była krwiobiegiem naszych ziem. Usiądź wygodnie, bo nasza opowieść zaczyna się 12 000 lat temu. A co gdybym ci powiedziała, że Wisła kiedyś wcale nie uchodziła do Bałtyku? Tereny te zajęte były przez lądolud, było to jakieś ponad 10 000 lat temu i odpływała szerokim korytem na zachód do Morza Północnego. Te szerokie koryto w dali widać za mną to Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, ale gdy lądolud zaczął się nieco cofać, to właśnie tutaj w tym miejscu wąskim przejściem, bramą utworzył się fordoński przełom Wisły i tak zaczęła płynąć również właśnie na północ. Przez prawie 1000 lat było tutaj rozwidlenie Wisły. Część odpływała na zachód, a część mknęła właśnie na północ. Dawną trasę w XVIII wieku wykorzystał człowiek, by w okolicach Bydgoszczy przekopać nowe koryto, tworząc kanał łączący Wisłę z Odrą, przywracając niejako jej dawny bieg. A my stoimy w miejscu znamiennym, bo na średniowiecznym grodzie, który nazywał się Wyszogród. Nie pomylcie z pobliskim kruszwickim Myszogrodem. Ponoć zatrzymał się tu święty Wojciech. Później gród został zniszczony przez Krzyżaków już w XIV wieku, ale zanim nastało średniowiecze, Wisła przepłynęła starożytność. Tylko świergot ptaków i żywej duszy aż po horyzont. Cudowne miejsce. A wiesz, jakie jest najstarsze słowo używane w Polsce do dzisiaj? To nie Pobrusze, nie Kraków, ani nawet Kalisja. Starsze niż nasz naród i język. To Wistula, tłumaczone dzisiaj właśnie na Wisła. Po raz pierwszy zostało zapisane na mapie Marka Agrypy jeszcze przed naszą erą. I tak nazwa naszej królowej ma starożytne korzenie. Dokładnej daty nie znamy, bo mapa znana jako Orbis Terrarum nie zachowała się do naszych czasów, a i on sam jej nie doczekał, bo zmarł wcześniej. Z przekazów ówczesnych mamy pewność, że mapa była wyryta w marmurze. Wisła była wtedy dziką, opuszczoną rzeką aż do czasów, gdy na jej brzegach wyrosło polskie państwo, choć od decyzji Konrada Mazowieckiego mieliśmy niewygodnego sąsiada. Tutaj rysuje nam się znaczący obrazek rywalizacji pomiędzy państwem zakonu krzyżackiego a Królestwem Polskim. W XIII wieku wyrósł po tamtej stronie rzeki Zamek Krzyżacki, a w XV wieku król Jagiełło wybudował po tej stronie Zamek Dybowski. Z czasem obie miejscowości rozrosły się, tam wyrósł Wielki Toruń, tu z kolei Nieszawa. W połowie XV wieku wybuchło powstanie mieszkańców Torunia przeciwko Krzyżakom. To oni zniszczyli Zamek Krzyżacki i to rozpoczęło 13-letnią wojnę pomiędzy Krzyżakami i Polską. Król Jagiellończyk w akcie wdzięczności mieszkańcom Torunia przeniósł konkurującą Nieszawę później o 30 km w górę rzeki Wisły. To tutaj właśnie ulokowała się trzecia osada o nazwie Nieszawa. A zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, urokliwie i przede wszystkim zacisznie. To kolejne tak spokojne miejsce na szlaku Wisły. Dlaczego trzecia? Bo zanim powstał Zamek Dybowski, osadę wytyczono 2 km od niego, w okolicach dzisiejszej Małej Nieszawki. Taka wędrująca miejscowość. Jak widzicie, Nieszawa kończy się w wodzie. To historyczna przeprawa na Wiśle, a funkcjonuje do dzisiaj, tylko że czynna jest dopiero od maja w sezonie turystycznym. Rzeka, tak potężna jak Wisła, była kiedyś ogromnym utrudnieniem dla podróżujących, w szczególności dla wojska. Dlatego zamiast w poprzek rzeki poruszano się wraz z jej biegiem. Była to niezwykle ważna przedindustrialna arteria. Opowiadamy wam o tej rzece i opowiadamy, no ale wreszcie wypłynęliśmy.
I to łodzią, na jakiej pływano po Wiśle 500 lat temu. Inspiracją dla nas do budowy tej jednostki był fresk, czyli polichromia, która znajduje się w kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Na ścianie tego kościoła ponad 500 lat temu pewien malarz namalował właśnie statek taki, jaki widział na własne oczy, spacerując po naszym toruńskim nabrzeżu. Statek został namalowany z inspiracji i na zlecenie Bractwa Żeglarzy Wiślanych, czyli takiego cechu, takiej korporacji skupiającej właśnie szyprów i żeglarzy, którzy pracowali na statkach. Do tej pory nie znaleźliśmy takiego przypadku, żeby w kościele w średniowieczu statek został namalowany realistycznie. Łodzie na rzece w czasach I Rzeczpospolitej to była zwykła codzienność. Nie było kilometra od Krakowa do Gdańska, by na Wiśle nie było żadnej jednostki. To był naprawdę największy, najpotężniejszy trakt handlowy w całej Europie. Tysiące statków wpływało, nawet 2000 jednostek potrafiło zawinąć do toruńskiego portu w ciągu jednego sezonu żeglugowego, czyli mniej więcej od kwietnia do listopada. 2000 jednostek. Gdybyśmy teraz przenieśli się w czasie, powiedzmy tam do czasów, kiedy tutaj po nabrzeżu biegał taki młody chłopiec o imieniu Mikołaj, bardzo bystry, to naszym oczom ukazałaby się Wisła pełna statków. Mnóstwo statków, całe nabrzeże tutaj, jeden przy drugim statek, a z tej strony do połowy rzeki Tratwy, ponieważ przedmiotem obrotu i wielkiego handlu było też drewno. To drewno spławiano w olbrzymich ilościach. A obsługiwali go liczni flisacy, dziś utożsamiani z tratwami w Pieninach, ale kiedyś ważna grupa społeczna w całym państwie. Spławiali towary łodziami, między innymi takimi jak ta na Suta. Oni Wisłę musieli umieć czytać, to znaczy jak dany nurt gdzieś w jakiejś okolicy się zachowuje, więc musieli wiedzieć, że tutaj w tym roku pojawia się łacha, więc trzeba uważać, żeby na mieliznę nie wpłynąć. Natomiast jeśli chodzi o transport, to z Krakowa do Gdańska mniej więcej około 3 tygodni płynął transport. A jeśli chodzi o drogę, to na pewno byłby to transport o wiele dłuższy, ale po pierwsze nieopłacalny, a po drugie bardzo ciężki, ponieważ w dobie Rzeczpospolitej, tej szlacheckiej, złotego jej wieku, w wieku XVI-XVII, w ogóle nie inwestowano w drogi. Te drogi polskie w tych czasach to były najgorsze drogi w Europie, można było powiedzieć, ponieważ nie inwestowano w te drogi, tylko dojazdy do portów śródlądowych były istotne. Poza tym koń czy wół ciągnący wóz zboża zdążyłby pożreć cały przewożony towar w drodze z Krakowa do Gdańska. Także sami rozumiecie. Jeżeli już towar dopłynął do tego Gdańska, bo z reguły to do Gdańska wszelkie towary płynęły, no to co zrobiono z tymi łodziami? Bo niektóre łodzie takie, powiedzmy, tańsze, jak komięgi czy galary, można było w Gdańsku rozebrać i sprzedać drewno jako towar. Niektóre w ogóle składały się z towaru, czyli tratwy. Tratwy to były właśnie te jednostki, które spinały ten towar, czyli ścięte pnie drewna. Natomiast już takie droższe jednostki typu szkuta, typu dubas, one były albo rozpinano żagiel i dzięki sile wiatru jakby pod prąd łódź płynęła, albo była holowana. Flisacy po prostu rozpinali linę i holowali, idąc jakimiś ścieżkami wydeptanymi na brzegu i szli i tą jednostkę holowali, więc to na pewno o wiele dłużej trwało niż 3 tygodnie, myślę, że nawet kilka miesięcy. Tym bardziej, że flisacy to byli, można powiedzieć, tacy pierwsi, no w cudzysłowie, turyści. To były osoby, które zarobiły jakieś pieniądze na tym transporcie do Gdańska, miały te pieniądze, no i jeżeli nie musieli holować tej łodzi, to po prostu mogli sobie iść do swoich domów, ale już ciężkimi jakimiś sakwami z dużą ilością pieniędzy. No i myślę, że ci wszyscy karczmarze, których karczmy były po drodze tych flisaków, no to na pewno wykorzystywali ten fakt i chcieli, żeby jak najwięcej w tych karczmach pieniędzy zostawiano. Raczej z flisakami się nie zadawano, oni byli głośni, oni często również pili alkohol wieczorami, więc to wiązało się z różnymi takimi nawet rozróbami, mówiąc kolokwialnie, i też byli nazywani w ogóle takimi cyganami rzecznymi. To byli raz, że przez ich ten tryb życia, taki w cudzysłowie koczowniczo-taborowy, dwa, że przez ich taki głośny folklor.
Wisła była w nieustannym ruchu. Jej okolica kusiła żyznymi glebami, ale sama rzeka często wylewała, tworząc śmiertelne niebezpieczeństwo dla pobliskich mieszkańców, z czym Polacy nie potrafili sobie poradzić. Przyjechaliśmy do miejsca totalnie odkrywczego, zupełnie nieznanego i pokażemy Wam tutaj życie ludzi, o których pamięta już w Polsce tylko garstka. To Olędrzy, którzy zaczęli się tu osiedlać w XVI wieku, wygnani z Niderlandów za sprawą swojej wiary. Byli to głównie mennonici, ale okazało się, że tak świetnie sobie potrafią oswoić te tereny bagienne, że chętnie byli tu sprowadzani jeszcze w latach późniejszych, bo po prostu opłacało się to gospodarczo obu stronom. Tej pięknej, niemal bajkowej scenerii Olędrzy bardzo dobrze radzili sobie generalnie z wodą jako żywiołem. Jak często zmagali się z powodziami i z tego typu zdarzeniami? Powodzie zdarzały się kilkanaście nawet razy w ciągu roku i była to dla nich bardzo trudna sytuacja, bo chociaż pobudowali wały przeciwpowodziowe czy kopali rowy melioracyjne, to jednak ta woda często czy wiosną, czy latem, czy późną jesienią zalewała pola, na których wzrastały zboża, czy ziemniaki, czy len. Ale w związku z tym, że pierwsza fala osadników przybyła z terenów dzisiejszej Holandii, to jednak wiedzieli, jak radzić sobie z tymi dużymi ilościami wody, stąd też wierzby, które sadzili wzdłuż rowów melioracyjnych czy dróg, które działało jak gąbka, były w stanie nawet około 60 litrów wody dziennie z ziemi wyciągnąć. Też bardzo istotne było to, jak ustawiali i budowali swoje zagrody. One były usytuowane często na sztucznych wzniesieniach, tak zwanych terpach, prostopadle do biegu rzeki, tak że powódź opływała zagrodę z dwóch stron, a nie napierała na ścianę całą swoją siłą i zawsze ustawione to było tak, że część mieszkalna, inwentarska, czyli obora i stodoła w tej kolejności, że jak woda z rzeki uderzała w zagrodę, to najpierw wlewała się do części mieszkalnej, przechodziła przez oborę i z tymi wszystkimi nieczystościami wylewała się na zewnątrz, na podwórze bądź na pobliskie pola. Praktycznie wszystko było bardzo dobrze przemyślane i niosło wysoką kulturę i nawet jeszcze trzeba powiedzieć właśnie i higienę. Dzięki przywilejom, które otrzymali w zamian za skuteczną walkę z żywiołem, nie mieli obowiązków pańszczyźnianych, a jako wprawni handlarze bogacili się, tworząc coraz silniejsze, choć zamknięte społeczności. Dlatego też ich zagrody, mimo że wiejskie, są tak odmienne od naszych ówczesnych. I tak samo również wnętrza wydają nam się zupełnie inaczej zagospodarowane, jak widzimy, jak pamiętamy to ze skansenu właśnie tak. Tak, meble były kupowane bardzo często, nie robione na miejscu, tylko kupowane, sprowadzane z miast. Wnętrze są jasne, z dużą ilością okien, pomieszczenia są wysokie, więc zupełnie inaczej niż te chaty, które znamy z naszych polskich skansenów. Zdecydowanie niesamowite, wysoka kultura i fascynująca dla nas. Wiele tłumaczy ich odmienna wiara. Byli to protestanccy chrześcijanie, pacyfiści odrzucający wszelką przemoc. Nie czcili świętych, stąd brak obrazów świętych na ścianach, a każdy ze współbraci był równy innym. Co ciekawe, ich sypialnia mieściła się w praktyce na strychu. Biorąc pod uwagę częste powodzie, jest to zrozumiałe, ale jednak bardzo nietypowe. Ich unikalne chaty można podziwiać nie tylko w Olenderskim Parku Etnograficznym, ale też w Chrystkowie. Ta jest żyjącym ich świadkiem, jedyna stojąca in situ, czyli na swoim miejscu. Ta chata nie jest tak długa, a to za sprawą Prusaków, którzy wprowadzając prawo przeciwpożarowe nakazali odłączyć części gospodarcze. Zresztą czas zaborów wiele zmienił w krajobrazie Wisły. W wieku XIX Prusacy, byliśmy pod zaborem pruskim, postanowili przebudować Wisłę po to, żeby stała się żeglowna dla dużych statków, które przewożą ciężkie towary. I na dystansie całego zaboru pruskiego do samego ujścia zwężono Wisłę do 300 metrów, mniej więcej 350 metrów, budując takie półwyspy, które
jak popatrzycie, to zwrócicie uwagę, że co mniej więcej 100 metrów są takie kamienne półwyspy. One powodują zawężanie się koryta rzeki. Rzeka się zawęża i pogłębia, przez co no, te statki rzeczywiście ciężkie mogły pływać. Rosjanie po prostu nie inwestowali w Wisłę, w jej zabudowę, dlatego że dla nich to po prostu była gdzieś tam rzeka na peryferiach, która zaczyna się w Austrii, a kończy w Prusach, więc nie było takiej potrzeby. I taki najbardziej dziki, najbardziej zbliżony do naturalnego charakter Wisły w Polsce to mamy właśnie na Mazowszu. W tych czasach względnego pruskiego dobrobytu rzekę zaczęto też postrzegać w kategoriach wypoczynkowych. Tutaj w Grudziądzu mieliśmy takie kąpielisko pływające, mobilne, ale to nie jest ewenement tutaj w Grudziądzu. Również w Warszawie takie kąpieliska były, we Włocławku, w Toruniu. To były takie drewniane, mobilne kąpieliska, które miały zapewnić pewnego rodzaju bezpieczeństwo na jednak mimo wszystko niebezpiecznych wodach Wisły. W środku były 2 kąpieliska, jedno dla kobiet, drugie dla mężczyzn. Z jednej strony przebieralnia dla kobiet i dla mężczyzn. No i to kąpielisko w zależności od sezonu. Wisła była jeszcze do lat 70. bardzo popularnym akwenem dla uprawiania turystyki i rekreacji. I jeszcze możemy to zobaczyć w filmie Rejs Marka Piwowskiego. Jak wyglądała turystyka. Setki kajakarzy, setki żeglarzy, statki pasażerskie, które pływały regularnie, na przykład z Torunia. 3 razy w ciągu doby odchodził statek pasażerski do Warszawy i 3 razy w ciągu doby do Gdańska. Oczywiście na pokładzie statków orkiestra, kawiarnia, restauracja i świetnie bawiące się towarzystwo. I to mniej więcej do lat 70. Były plaże, były pływające baseny praktycznie w całej Polsce. Co się stało? Otóż w latach 70., 80. Po prostu zainwestowano w przemysł ciężki. Tak rekreacja poszła niejako w odstawkę, a Wisłę zaczęto postrzegać jako paliwo dla tego przemysłu. Ludzie lubią sobie podporządkowywać naturę i podobnie było z Wisłą. Na początku XX wieku pojawił się pomysł na projekt Kaskada Dolnej Wisły, gdzie miał powstać szereg tam od Warszawy po Gdańsk, aby uregulować rzekę. Wtedy zaniechano tego projektu, pojawiły się pewne kontrowersje, wrócono do tego w latach 70., kiedy powstała właśnie tama widoczna za mną, to zapora we Włocławku. Dzięki niej powstało największy w Polsce zbiornik sztuczny, jezioro ciągnące się od Płocka aż po Włocławek. No niestety ekolodzy widzą tu szereg problemów z tym związanych. Utrudniona jest migracja ryb, zbierają się odpady i osady, czy na przykład zalega kra, która czasami powoduje wylewanie wody. Pomysł nie do końca jest tak pozytywny, jak na początku sądzono. Zaniechano go więc i zapomniano o wszelkich dobrodziejstwach, jakie Wisła dawała. A dzisiaj, co zresztą możemy z tej perspektywy zobaczyć na Wiśle, rzadko kiedy coś płynie, być może jakiś zbłąkany kajakarz, może jakiś wielkogabarytowy transport, ale Wisła już nie stanowi tej roli jak kiedyś. Dzisiaj tą rolę przyjęły autostrady, transport kołowy, a wcześniej transport kolejowy, także w zasadzie Wisła dzisiaj jest rzeką nie tyle dziką, co zdziczałą. Czy pesymizm jest przesłaniem tego filmu? Zdecydowanie nie. No i cała Polska też wraca nad Wisłę. Polacy na nowo odkrywają, że to jest bardzo fajny akwen, zaraz pod domem. Znam bardzo wielu takich miłośników żeglugi, którzy po prostu pływają już tam całe dziesięciolecia na Mazurach czy nad Bałtykiem, a teraz sobie zbudowali drewnianą łódeczkę i z tego ostatniego piętra w wieżowcu z korporacji o godzinie 16 wbijają na łódeczkę i są szczęśliwi, tak? Za mną widać Marinę Grudziącką, zdecydowanie królują kajaki, jakieś łódeczki, ale przebiega tutaj również wiślańska trasa rowerowa. My nie będziemy nią podążać, ale jawi się jako możliwość, którą zdecydowanie Wam polecam. Wydaje się, że pomysłem dziś na naszą królową rzek to relaks nad jej brzegami i wodami. Być może nadszedł czas, by nie żyć z niej, ale obok i z nią. Bo Wisła to przepiękna, jeszcze nieco dzika wstęga przecinająca cały nasz kraj, a w Kujawsko-Pomorskim urzeka malowniczymi pejzażami i gotyckimi panoramami. Pozdrawiamy!